Nam kultury nikt nie daje, sami ją tworzymy, wspólnie. Dlatego dziękuję, że wybraliście film pochodzący z legalnego źródła. Krystyna Janda. Dobry wieczór, dzień dobry. Festiwal w Gdyni, Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Edycja jubileuszowa, ale o tym zapominamy, bo i tak jest tak szczególna, i tak oryginalna, i tak ekstrawagancka, a słucham tylko eufemizmów, żeby powiedzieć, w jak dziwnych okolicznościach się spotykamy. I ja spotykam się z wami po raz 10, prowadzę konferencje prasowe, ale tak jeszcze nigdy i oby już nigdy w ten sposób jednak się, chociaż przy wszystkich zaletach tych spotkań, wolałbym i pewnie wszyscy wolelibyśmy spotykać się na żywo. To też ostatnia konferencja podczas tegorocznego festiwalu. No i kończymy mocnym akcentem w moim przekonaniu. Film Zabij to i wyjedź z tego miasta. Witam moich i państwa przede wszystkim gości. Producentka filmu Ewa Puszczyńska. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Reżyseria, scenariusz, autor zdjęć i scenografii Mariusz Wilczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wspaniała żeńska reprezentacja aktorska. Anna Dymna, dobry wieczór. Pozdrawiam z Krakowa, witam serdecznie. Krystyna Janda. Dobry wieczór Państwu. Małgorzata Korzuchowska. Dobry wieczór. Prawdopodobnie za chwilę dołączy się do nas, ja będę spoglądał i to pilotował również Andrzej Chyra, który bierze udział w tym filmie i mamy nadzieję weźmie udział również w konferencji. A że to jest reprezentacja aktorska, ja wymienię tylko parę nazwisk. To będzie pewnie wracało jako temat spotkania również w filmie Zagrali, bo to są kreacje. Marek Kondrat, Barbara Kraftówna, Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Daniel Olbrychski, Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska, Ania Rubik. I tutaj stanę, ponieważ tych nazwisk jest tyle i one są tak wspaniałe, że nie chciałbym nikogo urazić, że pomijam. A o tym wszystkim będziemy opowiadali również o tych twórcach, których od dawna już nie ma, a wzruszająco bardzo w tym filmie wciąż są i zostają z nami. Zacznę od informacji jakby fundamentalnej dla tego projektu, która na wstępie tłumaczy obecność części z nazwisk, które wymieniłem, a myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą. Film Mariusza Wilczyńskiego powstawał 14 lat. 14 lat to nie jest pomyłka. Praca mistrza polskiej animacji, znanego z wielu przedsięwzięć, praca benedyktyńska, zamierzona też na właśnie taką wieloletnią benedyktyńską pracę. I chciałbym, Mariuszu, zacząć oczywiście od ciebie, od pytania o genezę. Czy to w założeniu miał być projekt na krótki film? W którym momencie etapu tych prac, 14 lat przypominam, uznałeś, że to jest sprawa, to jest intencja, to jest projekt, któremu, no tu trzeba użyć dużych słów, no poświęcamy życie? To prawda, ten film zajął mi 1/4 życia właściwie. Natomiast od początku, jak się zdecydowałem, jak się odważyłem robić ten film, ponieważ, no to muszę powiedzieć, ja jestem samoukiem, tak? I trochę nie miałem takiej pewności siebie, na pewno nie czułem się jakimś reżyserem, broń Boże, ale odważyło mnie do tego, kiedy w 2006 roku Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku zaproponowało mi retrospektywę moich krótkich animacji, których właściwie nigdy nigdzie nie wysyłałem, bo robiłem je trochę tak z takiego imperatywu po prostu tworzenia i nie wysyłałem na żadne festiwale. I wtedy pomyślałem, że muszę zrobić film o czymś, co bardzo, bardzo mnie boli, doskwiera, to znaczy o mojej mamie i o moim ojcu. Chciałem po prostu zrobić film, w którym dokończę rozmowy, których nie skończyłem za życia, ponieważ trochę nie miałem czasu, zawsze zajmowałem się swoimi sprawami, swoimi filmami, czytaniem książek i zawsze przekładałem na przykład telefon do mamy na jutro. No i właśnie przyszedł ten moment, kiedy się okazało, że jutra po prostu nie ma i nie będzie. I miałem poczucie, że nie zdążyłem przed śmiercią mamy przytulić, czy ojcu powiedzieć, że go kocham.
I wtedy postanowiłem wykorzystać to swoje magiczne pudełko, czyli animację, że po prostu przywrócę ich do życia i postaram się to wszystko naprawić. Natomiast to od początku był film, on miał takie założenie, natomiast miał mieć 20 minut. Ja wszystkie filmy dotychczasowe rysowałem właśnie góra 20-minutowej. To było tak, że ja rysowałem sam, no właściwie albo czasami ktoś mi pomagał. Prosiłem Tomasza Stańkę, co miał oczywiście wielki zaszczyt, że Tomasz chciał ze mną pracować. Tomasz robił muzykę i to była właściwie cała nasza ekipa plus montażysta i dźwiękowiec. To były zawsze filmy nieme i tutaj też w pewnym momencie pomyślałem sobie, jak ten film w mojej głowie zaczyna mieć 25-30 minut, że muszę mieć aktora. I to była starsza osoba i o pierwszej osobie, o której pomyślałem, to była pani Irena Kwiatkowska, która po prostu była właściwie moją babcią. Babcią w tym sensie, że moja mama wychowywała mnie samotnie od 3 roku życia i żebym się nie plątał jej pod nogami, to albo dawała mi kredki do rysowania i ja tam rysowałem, jak nasi krzyżaków biją pod Grunwaldem, albo słuchałem bajek, ta pani Irena Kwiatkowska właśnie Czerwony Kapturek, czy Plastusiowy Pamiętnik, czy Alicja w Krainie Czarów. I wiedziałam, że się muszę spieszyć, ponieważ pani Irena wtedy miała 95, może 6-7 lat, to był 2009 rok. Pojechałem do Skolimowa, nagrałem panią Irenę i wtedy zrozumiałem, jaki skarb uzyskałem. Chcę powiedzieć, że to w animacji tak się nie robi. Wszędzie na świecie w animacji wszystkie studia wielkie, Pixar i tak dalej, pracują w ten sposób, że jak wymyślą dialogi, to szybko to lektor naczytuje, potem się to rysuje lip sync i na koniec przychodzi gwiazda i wygrywa swój głos. Natomiast ja, ponieważ zależało mi na tym, żeby uchwycić tych wielkich artystów, którzy kształtowali jakiś taki świat mojej wyobraźni, mojej wrażliwości dziecięcej, takich artystów, których najbardziej kochałem, więc, a ci artyści już w tym momencie, jak zaczynałem film, to byli to starzy ludzie, więc z tego powodu właśnie poprosiłem panią Irenę Kwiatkowską i jak ona nagrała rolę, to nagle ja zrozumiałem, że uzyskałem największy skarb, to znaczy, że uzyskałem dodatkową inspirację. Okej, dialog był napisany, narysowałem tę postać, ja wiedziałem, jak ona ma wyglądać, natomiast uzyskałem grę, całe emploi, które ona wnosiła do mojego filmu. Po prostu uzyskałem te wszystkie konteksty kulturowe i że po prostu to jest dla mnie tak inspirujące przy dalszym tworzeniu tej postaci, że pomyślałem, że to jest świetna metoda. No i później poprosiłem, zwróciłem się do pana Andrzeja Wajdy, nie wiem ile z czasu, bo to było dosyć komiczne, pomagał mi bardzo do niego dotrzeć i Paweł Edelman i pani Krystyna Janda. Pan Andrzej godził się, odmawiał. No to i w pewnym momencie też zaproponował Marka Kondrada i głos Andrzeja Wajdy, który słyszymy, jest miksem głosu pana Andrzeja Wajdy i pana Marka Kondrada. Natomiast później postanowiłem przyjąć tę metodę i trochę działałem jak amator, bo nigdy nie zapomnę, jak się zwróciłem do pani Krystyny Jandy. Ja nie wiedziałem, że ja po prostu zyskałem ten telefon podstępem od kogoś i zadzwoniłem i pamiętam do dzisiaj, jak pani Krystyna Janda odebrała telefon. Nie powiem, że była szczęśliwa, że jakiś animator do niej dzwoni i pamiętam, że powiedziała, no dobrze, tak jak już pan do mnie zadzwonił, to niech pan mi wyśle ten scenariusz. I miałem ogromną tremę i na drugi dzień znalazłem mail w mojej skrzynce i tam było napisane: szanowny panie, zadziwił mnie pan, jestem do pana dyspozycji, KJ. I to było, wiecie państwo, to się fajnie teraz opowiada, natomiast dla mnie to były przeżycia niesamowite, ale krótko mówiąc, jak mnie, Łukaszu, zapytałeś o to, jak to powstawało, dlaczego tak długo i kiedy to się rozciągnęło, wtedy, kiedy znajdowałem w sobie taką bezczelność albo tak naprawdę wiarę w ten scenariusz, który tworzę i on się trochę rozrastał, bo też zaczynałem rozumieć, co to znaczy współpraca z tak wielkimi jak kierowałem się różnymi motywami. No ja nie zapomnę, jak miałem napisać, naprawdę, no nie chcę tutaj kokietować, ale ja, animator, miał napisać dialog dla takich państwa, dla duetu Krystyna Janda, Daniel Olbrychski. To można mieć mnóstwo w sobie bezczelności, ale po prostu pamiętam, jak się bałem. Bałem, że oni po prostu przyjdą, zobaczą, co to jest, proszę pana, i wyjdą. No więc takie to były przygody. Dobierałem aktorów przeróżnie, przede wszystkim wszystkich tych, które oczywiście ceniłem, ale których kochałem. I też kierowałem się też takim swoim instynktem. To znaczy, jak się zastanawiałem, kto ma być moją mamą, no widziałem, że starą mamą to chciałem bardzo, żeby była pani Barbara Kraftówna. Natomiast też szukałem takich cech, jakie przynajmniej z mojego punktu widzenia ci aktorzy mieli. Jak widziałem, że chcę, żeby to była moja mama, to tak bardzo marzyłem o tym, żeby to była też tak dobra osoba, nie? Jaką bym chciał, żeby była moja mama. No i pamiętam, że pierwszą osobą wtedy też pomyślałem Annie Dymnie, bo
bo po prostu to jest kobieta anioł w moim odczuciu i po prostu tyle Ty dobra, ne. ile ona robi. No nie, no mama, przecież pamiętam, byłem przy to i widziałam te dzieci wszystkie, którym pomagasz, no po prostu to mi strasznie imponowało i chciałem, że to była taka dobra osoba. No i, a jak dobierałam tatę, czy Marka Kondrada na tej zasadzie, że po prostu chciałem, że to właśnie też była osoba, mi imponuje postawa Marka, tak, że on tak zdecydowanie podjął pewne ruchy i też chciałem, że właśnie to była taka, że mój tata taki był. No więc mogłem długo opowiadać, ale wszystkich aktorów jakoś, no po prostu chyba nastałem trochę. Ale to generalnie ten film powstał taki długi, bo miałem coś niesamowite energię zwrotną i po prostu współpraca z aktorami dla mnie była niezwykle inspirujące to było, móc pracować z takimi A fantastycznymi... to zapytam inaczej. Kiedy uznałeś, że to trzeba skończyć jednak? Bo ja pamiętam, że jakieś 5 lat temu pisałeś mi, że to już jest na ukończeniu, że wkrótce mnie zaprosisz, bo strasznie ci zależy na mojej opinii, że mi pokażesz jakiś tajny seans, że to już właściwie już. No i to, ale to mówię, to jakieś 5 lat temu mówimy o naszej rozmowie. No tak, takich złośliwości to ja miałem mnóstwo znajomych właśnie już kpiło, że ja tego filmu nie chcę skończyć. Łącznie z tym też pamiętam, że jak byliśmy w Cannes, już jak była z nami Ewa Puszczyńska, bo najpierw ten film produkowałem z moją dziewczyną i w pewnym momencie zechciała też z Agnieszką Ścibior, a w pewnym momencie też Ewa się zakochała w naszym projekcie i postanowiła wziąć to w zawodowe ręce. I to pojechaliśmy do Cannes i tam pokazywaliśmy zwiastuny i tam miałem przyjemność też widzieć się właśnie z panią Krystyną Jandą i potem czytałem też wywiad z panią Jandą. To wtedy było wielkie wydarzenie, bo tam był pokazywany film pana Andrzeja Wajdy, tak? Człowiek z żelaza, tak? I przeczytałem też, pani Krystyna powiedziała, że właśnie widziała kawałek tego mój film Zabij to i wyjedź z to miasta, ale odnosi wrażenie, że ja tego filmu nie chcę skończyć. Powiedziałam, że pan się nie chce rozstać po prostu z miłością swojego życia. Ale Łukaszu, kiedy po prostu przyszła Ewa i nadała taki, zmobilizowała bardzo, już nie chcę tutaj, jakby bo to Ewa pewnie będzie lepiej ode mnie mówiła, ale też Ewa bardzo pomogła mi i Paweł Edelman, ale Ewa, odsiać pewne sceny, które były zbyt osobiste i być może nie służyły filmowi. I Ewa, to po prostu, Ewa Puszczyńska, to też było ważne dla mnie, bo że taka osoba się zakochała w naszym filmie, to oczywiście jakoś dowartościowywało mnie i po prostu ja jestem takim człowiekiem, który właściwie się upiera na swoje, właściwie nigdy nie odpuszczam i każdemu się stawiam i robię po swojemu. Natomiast tutaj jak przyszła Ewa, to po prostu bardzo zacząłem się liczyć z jej zdaniem i chwała Bogu. Do Ewy wrócimy. Witamy też Andrzeja Chyrę, który już jakiś czas temu do nas dołączył. Dzień dobry, Andrzeju. Masz wyłączony głos. Teraz wspaniale. Właśnie, to opowiedzmy o tych waszych indywidualnych postrzeganiu tego projektu, rozwibrowanego w czasie, że się tak poetycko wyrażę. To, co jest w nim najwspanialsze, to chyba to, że nie wiem, czy wszyscy widzieliśmy już ten film, to jest chyba to, że naprawdę w tym przypadku każdy sobie, nie ma, że krytyk wie, Janda wie, Dymna wie, każdy interpretuje indywidualnie, bo to jest film o życiu, o odchodzeniu, o bliskości i jeżeli nawet te słowa brzmią w moim wykonaniu teraz bardzo banalnie, to kino jest właśnie po to, żeby te takie słowa wytrychy, hasła wytrychy nasycić subtelnością, treścią, przeżyciem i ja oglądając ten film w każdej sekundzie miałam poczucie, że ktoś nie jest ekshibicjonistycznie skierowany na mnie, tylko zaprasza mnie do świata, który jest tak bardzo moim światem. Napisałam ci to zresztą jakiś czas temu. I teraz chciałbym naszych wspaniałych aktorów, reprezentację twojego filmu zaprosić i zapytać potem Ewę o właśnie ich odczucia. Zacznę tak po prostu demokratycznie, tak jak ja widzę te 6 ekranów od góry, że tak powiem, czyli od Anny Dymnej. Bardzo proszę. Dla mnie to spotkanie z Mariuszem odbyło się wcześniej. Jeszcze nie zacząłeś robić chyba tego filmu. Nie wiem, może już zacząłeś. Ja zaczęłam organizować festiwal zaczarowanej piosenki. Chciałam wymyślić logo, bo tam jest
bo to jest festiwal zaczarowanej piosenki i laureaci otrzymują statuetkę zaczarowanego ptaszka. Głupio to brzmi, no ale Opole ma słowika jakiegoś, myśmy chcieli mieć ptaszka. I chciałam, żeby on był zaczarowany, żeby mógł się zmieniać, robić różne rzeczy, zamieniać się w coś. I pamiętam, jak siedzieliśmy w knajpie w Warszawie, bośmy się spotkali. I taki ptaszek, no normalny tego, ale żeby miał coś tutaj, a to zamiast dzióbka trąbkę. I żeśmy takie zrobili. Czasem świnioprak na to mówią, ale to jest najpiękniejszy ptaszek świata, on lata, mu się trąbka wydłuża i ten. I myśmy się tak poznali. I w życiu to jest takie dziwne coś, że my tak dużo ludzi spotykamy na drodze swojego życia, no bo jesteśmy aktorami. I są tacy ludzie, że lubisz ich, no i przechodzisz, mijasz, może już nigdy nie spotkasz. A są tacy ludzie, których spotykasz na chwilę, bo przecież my się właściwie, Mariusz, mało znamy. I ja nie wiem, dlaczego już wiedziałam, że on jest z mojej rodziny. Znaczy ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będziesz robił film. Ale coś takiego jest, że są ludzie i tak lubisz przy nich posiedzieć, cieszysz się, że ich znasz, cieszysz się, że czasem zadzwonią. I każdy z nas ma takich, nie? Coś takiego jest. Moje ciało to czuje zawsze, ja zawsze wiem, zupełnie inaczej się zachowuję. Ja sobie mogę przy tobie siedzieć, nic nie mówić. Mi jest jakoś tak dobrze. Wyrosłeś mi bardzo, bo cię nie widziałam tyle lat. I schudłeś mi trochę. Ale po prostu to jest coś takiego. I potem, jak Mariusz do mnie zadzwonił, że będzie robił film swojego życia, bo zawsze tak o tym mówił, i że mam mamę zagrać, to wiecie, co tak mi się zrobiło dziwnie, dlatego że taka jest jedna z filozofii, która mówi, że zawsze się mówi nie na co dzień, że rodziców sobie nie wybierasz, nie? Tak się mówi. Jedna z filozofii mówi, że tak naprawdę dziecko wybiera sobie rodziców. I ja tego doznałam za życia, słuchajcie, naprawdę. Że nagle zadzwonił do mnie Mariusz i mówi, słuchaj, ty jesteś moja matka, będziesz moją matką. I nie umiem tego powiedzieć, bo tak, zadanie aktorskie było nieduże. Myśmy się spotkali na chwilę, jeszcze z Markiem Kondratem, z którym pamiętam, jak jeździliśmy po całym świecie, graliśmy męża i żonę i się z nim bardzo przyjaźniłam. A my tak, aktorzy jesteśmy skazani bardzo często na taką tęsknotę. Nie? My za sobą tęsknimy, ale nasze drogi się rozchodzą. Gdzieś tam z reżyserami mamy to samo. Przecież nie zadzwonię do Marka, Marek, bo tęsknię za tobą, bo bym myślał, że zwariowałam, nie? I dzięki tobie się znowu z nim nagle spotkałam. Także to w ogóle ten film dla mnie mówi mi o czymś bardzo ważnym, jakie ważne są, szczególnie w naszym zawodzie, spotkania. Ten zawód w ogóle dla mnie jest piękny, dlatego że całe życie spotykam ludzi. I teraz nagle jestem w jednej rodzinie z Gustawem Cholubkiem, który był moim mistrzem i którego znałam i wiele razy z nim grałam i on cały czas dla mnie jest. I z tyloma cudownymi aktorami i z Krysią wreszcie sobie zagrałam, bo myśmy się chyba tylko w Pesce raz spotkały. To ja co prawda filmu nie widziałam, więc jestem bardzo czysta w tych moich zeznaniach, bo ja nie widziałam tego filmu. Mariusz, wszystko jest przede mną. Także mam nadzieję, że go razem zobaczymy. Pijąc naleweczkę. Tak. A naleweczkę? Także sprawiłeś mi ogromną radość i przyjemność, taką pozaartystyczną, bo artystyczną przyjemność dopiero będę miała, jak zobaczę film. No i to jest chyba, Mariusz, ja dobrze mówię wszystko? Tak było? Czy wymyśliłam? Tak. No tak Chcę było. tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że do dzisiaj, jak składamy sobie życzenia za nią, albo jak Anna pisze do mnie SMS, albo ja do Anny, to Anna zawsze do mnie pisze syneczku i się pyta, i tak naprawdę jak moja mama pisała do mnie, a ja do Anny zawsze mówię mamo. I No. to jest niesamowite. No, oczywiście, a też doznanie na planie dla mnie to, kiedy ty, Aniu, nie pamiętasz, ty grałaś właśnie z Markiem Konradem i była zepsuta nie reżyserka, tylko mikrofon, byście grali w takim małym pudełku, Tak. gdzie staliście z Markiem tuż koło siebie. Ja tego nie zapomnę i też pamiętam, żeby tak może tak troszeczkę na chwilę, że zaczęłaś śpiewać, to było niesamowite, ja wtedy zacząłem, co to znaczy moc aktorstwa, zaczęłaś śpiewać sprośne piosenki Dumnego, a potem zaraz zaczęliście grać najsmutniejsze kwestie, które po prostu wszyscy płakaliśmy. To było coś niesamowitego. No bo takie jest życie właśnie. Żeby nie zwariować, czasem sobie trzeba sprośną piosenkę zaśpiewać. I ja to cały czas stosuję. To pamiętam. Dlatego wytrzymuję wszystko. I czasem przeklnę nawet, ale synku, ty też znasz brzydkie słowa. I dodam też, bo padło to hasło, rzeczywiście już ci, Mariusz, zazdroszczę, bo naleweczki Ani Dymnej to są naprawdę najlepsze na świecie. Nie ma w tym przesadnej reklamy.
Krystyna Janda, bardzo proszę. Aha. No to spotyka się takiego człowieka, który tak mówi, że po pierwszym słowie wiadomo, że to jest rzecz bardzo ważna. I tak jest ważna dla tego kogoś, że może być ważna dla bardzo wielu ludzi. Po obejrzeniu minuty tego filmu od razu wiadomo, że jest to coś niezwykłego, że i atmosfera tego filmu, że chce się go oglądać dalej. To jest nieprawdopodobny film, niesamowity. Smutny, bliski, taki dotykający każdego pewnie. Ja myślę, że każdy widz będzie miał uczucie, że on został zrobiony dla niego prywatnie, żeby sobie to obejrzał. Ale przede wszystkim pan Mariusz samym opowiadaniem o tym, co chce zrobić i jak chce zrobić, dlaczego chce to zrobić, czy absolutnie wyklucza to, żeby w tym nie wziąć udziału. Po prostu przy takich ludzi się nie omija. A film, moim zdaniem, mówimy sobie tak miło o tym wszystkim, ale film ma ogromne znaczenie. Ja myślę, że ten film będzie ważny nie tylko w Polsce, tylko jest bardzo polski, ale jednocześnie myślę, że wszyscy na świecie go zrozumieją i to coś, co się udało zaczarować i to coś, co wszyscy, którzy w tym filmie grają czy mówią, zrozumieli. A muszę powiedzieć, że ja kiedy pierwszy raz stanęłam przed mikrofonem, to nie miałam zielonego pojęcia, co ja mam, jak ja mam to mówić, jak ja mam to zagrać. A potem zobaczyłam te rysunki, tę nieprawdopodobnie wrażliwą kreskę. To coś w tej kresce, w tym rysunku takiego, co za czym się chce, za czym się chce iść, za czym się chce. I to od razu wiadomo było, jak trzeba było to mówić. Bardzo dziękuję. Dodam, że ten film, myślę, że wiele jeszcze splendorów i takiej dostępności międzynarodowej przed nim, ale był jedynym polskim reprezentantem podczas tegorocznego Berlinale, potem nagrody w Annecy, w Ottawie. No i czekamy na dalszy ciąg. Bardzo proszę Małgosię Korzuchowską, która gra ostry charakterek w tym filmie, trzeba powiedzieć. No trochę mnie Mariusz zmroziło, kiedy powiedziałeś, że dobierałeś aktorów pod postaci, które rysowałeś i które miałeś w głowie, bo chciałeś, żeby jednak aurą, no nie wiem, empatią, wrażliwością odpowiadały temu, co miałeś w głowie i tym charakterom, które rysowałeś i które wymyślałeś albo które po prostu ze swojego życia przeniosłeś do swojego filmu, bo moja postać jest straszna. Straszna to jest osoba, ucina łby rybom albo ryboludziom i w ogóle jest taka właśnie mało empatyczna, chyba nieszczęśliwa też bardzo. Znamy takie charaktery z czasów właśnie PRL-u, przynajmniej ja tak sobie to wyobrażałam. To były takie osoby, które gdzieś zabiły w sobie tę wrażliwość i to człowieczeństwo przez takie duże C po to, żeby przetrwać i żeby jakoś w tej okrutnej, straszliwej rzeczywistości dać radę żyć. I natomiast kiedy Mariusz mnie zaprosił do tego projektu, no to przede wszystkim byłam zdziwiona, zaszczycona i wzruszona. Nie wiem, czy ty w ogóle to pamiętasz, myśmy się spotkali chyba pierwszy raz osobiście, bo ja oczywiście o twojej twórczości, o twoim istnieniu wiedziałam, bo się też koleguję z twoją dziewczyną i wiele z nią projektów zrobiłam. Spotkaliśmy się przez przypadek czysty w Nowym Jorku, w MoMie, kiedy ty właśnie przygotowywałeś swoją retrospekcję. Ja tam sobie poszłam po prostu do muzeum. Tak, pamiętam. I to był nasz początek i wtedy sobie tak pomyślałam, Boże, to jest przedstawiciel takiego świata sztuki, do którego pewnie nigdy nie będę miała dostępu. Naprawdę tak myślałam, więc kiedy do mnie zadzwoniłeś, to oczywiście poleciałam jak na skrzydłach, kompletnie też nie wiedząc, czego będziesz ode mnie oczekiwał. I ponieważ nikt jeszcze na razie tego nie powiedział, ale praca w moim wypadku wyglądała w ten sposób, że właściwie nie było nic. Był dialog,
ale w ogóle nie było obrazka. Czyli no jednak aktor przyzwyczajony jest do tego, że kiedy, nie wiem, pracuje w dubbingu, no to ma jednak ten obrazek, prawda? I podkłada głos pod jakiś obrazek. To wiedziałam, że ten obrazek będzie, ale na razie go nie ma, czyli nie widzę swojej postaci. Mam tylko dialogi, no i właściwie i tyle. I jeszcze ty mi powiedziałeś, dobra, no graj, to od czasu do czasu coś zaśpiewaj, ale co? No coś wymyśl, jakąś tam tą piosenkę. Ja mówię, Jezus Maria, to była taka... Nie no, piosenkę to było, wiadomo co. No ale wiesz, to było 10 lat temu i pamięć moja może już wszystkich szczegółów też nie pamiętać. Więc to była taka dla mnie wielka niewiadoma i wielka improwizacja, ale bardzo też gdzieś przyjemna, bo dałeś też takie poczucie. No są tacy reżyserzy, którzy kochają aktorów i dają takie poczucie, że ty jesteś odpowiednim człowiekiem w odpowiednim miejscu i ty takie poczucie bezpieczeństwa dawałeś. Natomiast oczywiście, kiedy zobaczyłam film, to było rok temu już, nie? No, w lutym. Prawie, w lutym. Prawie rok temu. Było zimno. W tym Berlinie, no to ja byłam wsadzona w fotel. Ten film mnie wsadził w fotel, po prostu mnie wsadził w fotel. Bo po pierwsze minęło tyle czasu od tej naszej pracy, od tego nagrania. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, nie czytałam przecież scenariusza. I to jest taki film, że nawet dla mnie, która może nieskromnie powiem, myślę o sobie jednak jako o osobie wrażliwej i empatycznej, takiej, która dba o relacje i o najbliższych, to dla mnie było takie momentum, że jednak to odchodzenie istnieje i że pożegnania też istnieją, nawet te, które się nie odbędą. I że trzeba robić wszystko, żeby sobie niczego nie zarzucać, żeby nie mieć takiego poczucia, dałam ciała, zaniedbałam, byłam skupiona na sobie, nie zauważyłam, nie dałam wystarczająco dużo czasu tym, którzy są dla mnie w moim życiu ważni i najważniejsi. I to było dla mnie takie bardzo, bardzo istotne. I jeszcze jedna rzecz, żeby nie rozwodzić się, to też sobie myślałam o tym filmie. Ten film jest bardzo polski. Bardzo jest taki łódzki, bardzo jest taki właśnie perelowski, mnóstwo w nim mroku, ciemności. Wydaje mi się, że ja dobrze pamiętam też te czasy, a jednocześnie udało ci się zrobić film, który jest tak bardzo uniwersalny i zrozumiały przez ludzi i działający na wrażliwość ludzi na całym świecie. To jest wielki twój sukces i nie wiem, jak ty to robisz, ale masz taką wrażliwość, jak sam czasami też mówisz, że masz w sobie to dziecko gdzieś. I to chyba też jest to. I podziwiam to, że jesteś chyba jedyną osobą z twórców, jaką znam, z którą się spotkałam osobiście, która jest w stanie poświęcić wszystko, tyle lat swojego życia dla jednego projektu. To jest dla mnie wielkie chapeau bas. I jak przeczytałam wywiad z tobą, bodajże mam go nawet tutaj gdzieś, w Rzeczpospolitej, że ty powiedziałeś, że tobie jest po prostu szkoda czasu na pierdoły i rzeczy, które nie są tak istotne dla ciebie, jak właśnie twoja sztuka i to, co ty chcesz powiedzieć i nad czym ty chcesz pracować, więc chapeau bas. Zazdroszczę. Bardzo dziękuję. To, o czym mówiłaś, Małgosiu, to też pokazuje, że dla nas ten film, tak jak mówisz, jest łódzki, jest perelowski, jest transformacyjny. Natomiast jak się czyta recenzja, a już się ukazało ich cała masa w prestiżowych portalach, w Hollywood Reporter, IndieWire, to piszą linczowski, to piszą mroczny, kafkowski i tak dalej, i tak dalej. Te referencje są wizualne nade wszystko i wasz talent głosowy, transponowane do zupełnie innych odczytań, równie głębokich, zaskakujących być może dla nas. Andrzej Chyra, bardzo proszę. Andrzeju, znowu masz wyłączony mikrofon, bardzo proszę. A teraz już Teraz jest tak? rewelacja, tak. Słuchajcie, miałem jakieś straszne problemy dzisiaj. Dostałem link już po rozpoczęciu konferencji i później i tak dalej. Ale słuchajcie,
Ja myślę, że nas uratowało to, że myśmy wtedy nie mieliśmy powodu ani podstaw, żeby rozpoznać rangę tego filmu. To znaczy, to nam pozwoliło chyba na pewien rodzaj szaleństwa, który czasem gaśnie w sytuacjach, kiedy mamy kogoś wielkiego, z kim pracujemy, mamy wielki temat i tak dalej. Tutaj wiedzieliśmy, że to będzie animacja. Pewno większość z nas widziała to, co Mariusz robił w mniejszej albo większej dawce i wiadomo było, że to jest interesujące, że to jest inteligentne, to jest z jakimś swoim wyraźnym znakiem firmowym. No a tutaj przyszliśmy i tak ja pamiętam trochę z tego nagrania, ale pamiętam, że jakoś niewiele Mariusz jakby też musiał tłumaczyć, bo człowiek pozwalał sobie na taką dezynwolturę w tym. I myślę, że to też w tym filmie, to o czym mówiła Małgosia, że nie miała nawet takiego kontekstu wizualnego, że właśnie jakoś prowokowało do jakiejś takiej próby nie wypełnienia czegoś, tylko stworzenia czegoś w całości. Nie? I może dlatego to jest tak wyraziste. A to, że ten film ma tyle kontekstów, tyle warstw, o tylu rzeczach mówi i taki jest w swojej ekspresji skuteczny bardzo. Myślę, że ludzie faktycznie bardzo szybko się w nim odnajdują i nawet nie znając dokładnie tych sytuacji, bo może mają za mało lat, bardzo szybko chyba są w stanie zrozumieć sytuację. No nie mówiąc o nas, którzy patrzymy na to nazwijmy to taką dwuznaczną nostalgią. Mhm. Więc i pamiętam, jak miałem później, ze 2 lata temu, czy 3 lata temu, Mariusz, to było, miałem takie dogrywki tam dźwiękowe, nie? Tam typu jakieś tam westchnięcia, coś tam, pykanie papierosa, czy nie wiem, no już po prostu jakieś takie... Tak. I zobaczyłem tę scenę na plaży i słuchaj, i tak się uśmiałem, ponieważ uważam, że to jest moje szczytowe osiągnięcie komediowe, no. Po prostu nigdy nie byłem z siebie tak zadowolony, jak po tym, co zobaczyłem u ciebie. Bo to było tak właśnie, znaczy to, co teraz tak konstatuję, nie? Że było po prostu jakąś totalną dezynwolturą, wiesz, i takim chlust, nie? I ty nie stwarzałeś żadnego takiego dyskomfortu, że ty czegoś oczekujesz, że wiesz, nawet w tej wdzięczności takiej, wiesz, byłeś aż taki namolny, rozumiesz, tą wdzięcznością, nie? Ale to dawało po prostu całkowity luz nam wszystkim. I to jest, myślę, też ta wartość dodana, o której sam mówiłeś, kiedy usłyszałeś panią Kwiatkowską na nagraniu, że ci ludzie, no, będąc sobą, po prostu wnoszą faktycznie jakąś nieoczekiwaną jakąś nieoczekiwaną nową wartość, więc ja ci wiesz, no byłem w Berlinie z tobą też na tym pokazie i już rozmawialiśmy tam, no ja jestem szczęśliwy, że mogę tu z państwem dzisiaj być w tym gronie. A on jest pokazywany na świecie jak? Z napisami? Tak. Aha. Pani Krystyna nie została pani zdubbingowana bezmyślnym dubbingiem. Nie, bardzo proszę. Nie, Nawet w Niemczech jest taka aktorka, która wszystkie moje role dubbinguje, więc ona by to zrobiła idealnie. Nie, mamy bardzo dobry przekład. Robiła przekład dialogów pani Antonia Lloyd-Jones, która tłumaczy m.in. Olgę Tokarczuk. Więc rzeczywiście od początku do końca każdy członek ekipy, to tak jak państwo, to rzeczywiście, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to wszyscy staraliśmy się, żeby to naprawdę byli wszyscy ludzie, którzy są absolutnymi artystami w swoim zawodzie. I żeby wszyscy właśnie, żeby to była taka grupa ludzi, artystów po prostu,
prostu, którzy stworzą kolejne wspólne dzieło sztuki. Ewo, skoro już jesteś, bo rzeczywiście kolejną osobą, którą chciałbym zapytać o jej udział w procesie powstawania, realizacji i teraz już dystrybucji filmu jesteś ty, czyli producent. Wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że w przypadku takiego projektu, bardzo specjalnego, bardzo również specyficznego, no potrzeba takiego 100% zaufania, że ma się do czynienia nie tylko z czymś niezwykłym, bo to jest oczywiste, ale z czymś nadzwyczajnie wartościowym, żeby móc ten film godnie i profesjonalnie, a to już gwarantujesz, prezentować i w kraju, i na świecie. Jaka była twoja droga? Troszkę wspominał o tym Mariusz, łączności z Zabijem, bo podobno tak często mówicie, że idziemy na Zabija. Także jaka Mówimy o Zabiju, tak. Tak, proszę bardzo. Ja tylko chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, że ja nie jestem, tak przypomnieć, bo to niby wszyscy oficjalnie wiedzą, że ja nie jestem jedynym producentem tego filmu. Agnieszka Ścibor. Agnieszka Ścibor, która była od początku z Mariuszem. Ja rzeczywiście może po prostu mam większą wprawę w rozmawianiu z ludźmi na temat filmów, o których mówię. Agnieszka mniejszą, więc tak się trochę za dużego Mariusza chowa, ale myślę, że tutaj naprawdę trzeba powiedzieć o tym, że to ona była od samego początku. Od samego początku ponosiła ciężar producencki. Ja dołączyłam 6 lat temu, byłam ostatnie 5 lat z Mariuszem. I to też jest taka bardzo, myślę, ciekawa historia, bo to jest również moja bardzo osobista. Dla mnie ten film jest również bardzo osobisty. Nie tylko teraz jestem bardzo szczęśliwa, że się zdecydowałam wziąć w tym udział, ale wiedziałam, że w nim wezmę, kiedy go zobaczyłam. Myśmy się poznali z Mariuszem, to było po Idzie, kiedy dostaliśmy Oscara za Idę i taka lokalna telewizja łódzka zorganizowała takie spotkanie, no nazwijmy to łódzkich oscarowców. I to byłam ja z Piotrem Dzięciołem, bo ja wtedy pracowałam, miałam na wyłączność, produkowałam na wyłączność opus filmu. Byłam ja z Piotrem, był Zbigniew Żmudzki wtedy z Semafora, bo Semafor był takim producentem wykonawczym Piotrusia i Wilka, animacji, która też dostała Oscara w kategorii krótkich filmów animowanych. No i przyszedł Mariusz Wilczyński, miał być Zbigniew Rybczyński, ale ponieważ Zbigniew Rybczyński nie mógł, to powiedział, dobrze, no tam jest taki Wilczyński, to niech przyjdzie. I Wilczyński, ogromny, wielki człowiek skała przyszedł, siedział sobie skromnie, a na koniec po tej całej audycji podszedł do mnie i do Piotra i właśnie powiedział, że on taki robi film i czy może byśmy mogli to zobaczyć, może pomóc mu skończyć i tak dalej. Ja byłam wtedy zajęta też już kolejnym jakimś filmem. Piotr obejrzał, spotkał się z Mariuszem. Mariusz, tak to było, tak? Spotkaliście się, obejrzeliście. No i z jakiegoś tam powodu gdzieś Piotr uznał, że to nie jest jak gdyby w tym czym się opus zajmuje. Ale ja jak wróciłam z tych swoich jakichś tam zajęć innych, to poprosiłam Mariusza, czy ja mogłabym mimo wszystko ten film zobaczyć, skoro mimo, że opus tego jak gdyby nie jest tym zainteresowany. I myślę, że to było takie bardzo mądre posunięcie, bo myśmy ten film, ten pokaz, na którym byłam z Mariuszem, on był zorganizowany w kinie. A to się już wtedy na etapie Animatiku zupełnie inaczej w kinie oglądało. I to, co ja zobaczyłam, to było prawie 3 godziny, grubo ponad 2 godziny animatiku, czyli nic się nie ruszało, przesuwały się tylko rysunki na takim szarym papierze, czasami pogniecionym, połączonym, jakimś posklejanym, to wszystko było takie chropawe, ale to mnie strasznie ujęło. Ja już w trakcie wiedziałam, że to jest absolutnie, że to wymaga jeszcze bardzo dużo pracy, natomiast jest to coś wyjątkowego i że po prostu ja nie mogę tego odpuścić, ja absolutnie chcę w tym być, z opusem, poza opusem, nie wiem jak, znajdę drogę. I rzeczywiście tak się stało. Po tym spektaklu ja powiedziałam, po tym pokazie ja powiedziałam Mariuszowi tak, ja chcę być i rzeczywiście dogadałam się z Piotrem Dzięciołem, że ja mogę to robić poprzez swoją firmę. I to jest jak gdyby od strony zawodowej, od tej takiej mojej też, tak jak powiedziała pani Małgosia, jakiejś takiej wrażliwości, bo ja tak o sobie zawsze mówię, że ja
Ja nie jestem twórcą, ja nie jestem artystką, ja nie potrafię zagrać, napisać, zaśpiewać i tak dalej, ale myślę, że dlatego, że mam jakąś tam wrażliwość i dlatego zawsze tak się śmieję, że wykorzystuję artystów, z którymi pracuję jako takie narzędzia do przekazywania również swojej własnej wrażliwości, że tak się podłączam pod ich wrażliwość. I tutaj też tak się stało, natomiast to, co Mariusz pokazuje w swoim filmie, ja jestem młodzianką z urodzenia i mieszkam tutaj nadal, Mariusz wyjechał i to, co tam zobaczyłam, to były fragmenty, które znałam z mojego dzieciństwa, z czasów, kiedy miałam naście lat i coś, co absolutnie chwyciło mnie za gardło, to scena, w tej chwili jedyna czerwona scena, jedyna kolorowa scena w filmie w kawiarni jubileuszowa, tam gdzie Mariusz z panią Krystyną tańczy. I dlaczego to po prostu chwyciło mnie za gardło? Bo ta jubileuszowa naprawdę istniała. To była taka kawiarnia. Obok tej kawiarni było kino, nazywało się Wolność. I ja całe swoje dzieciństwo, jako dziewczynka, codziennie w niedzielę chodziłam z moim ojcem na poranki do tego kina, oglądałam zawsze animacje, a potem ojciec zabierał mnie tuż obok, dosłownie, to było przez ścianę, do kawiarni jubileuszowa, gdzie pił kawę, czytał gazety, a ja albo biegałam wokół stolików, albo jadłam jakieś ciastko, różnie to było. I po prostu nie mogłam nie być jak gdyby częścią tego filmu. Po prostu nie mogłam. No i tak się zaczęło i tak się rosła nasza relacja z Mariuszem, tak trochę love-hate relationship, tak trochę miłość, trochę nienawiść, ponieważ rzeczywiście trudno. Tutaj czasami brutalnie, starałam się być delikatna, ale czasami musiałam brutalnie powiedzieć, słuchaj, to naprawdę jest świetne, ale kompletnie nie pasuje do tego filmu. Żeby ten film miał rytm, żeby był całość, żeby po prostu rzeczywiście był zamkniętym dziełem sztuki. To się udało. Rzeczywiście Mariusz, tak jak mówi, trudno mu było się pogodzić z tym, że ja namawiam go, czy wręcz mówię, słuchaj, musisz to wyciąć. Ale bardzo często, mogę powiedzieć, że w 90% przypadków przyznawał mi w końcu rację. I dlatego jestem bardzo dumna z tego, że jakiś miałam również wpływ na kształt ostateczny tego filmu. I to, co się potem... Ja zawsze powtarzałam Mariuszowi, że cokolwiek się z tym filmem wydarzy, mówiłam, że to jest dla mnie absolutnie dzieło sztuki. To jest na pograniczu filmu animowanego, nie chcę powiedzieć animacji, filmu animowanego, a po prostu fine artu, czyli malarstwa, rzeźby, każdej innej dziedziny sztuki. I zawsze mówiłam, Mariusz, cokolwiek się z tym filmem wydarzy, to jest trudny film. To jest film dla pewnej określonej widowni. To nie będzie blockbuster, ale cokolwiek się wydarzy, musisz żyć w przekonaniu, że zrobiłeś coś absolutnie wyjątkowego, że jest to dzieło sztuki. Ja rzadko używam takich słów, natomiast byłam tu absolutnie przekonana i do dzisiejszego dnia jestem. No ale się potem wydarzyło, co się wydarzyło. Myśmy poszli w świat. Tutaj też mogę już teraz powiedzieć o tym, że Berlin, ale również mieliśmy zainteresowanie z Cannes, tylko że Cannes nie potrafiło wtedy w listopadzie, kiedy musieliśmy się zdecydować, potwierdzić, że chcieliby ten film u siebie w konkursie czy na jakimś pokazie. Więc myśmy po prostu zdecydowali się nie czekać na Cannes. Okazało się, że to był bardzo dobry wybór, tylko przyjąć zaproszenie z Berlina. A potem za Berlinem posypały się naprawdę jak z worka zaproszenia na kolejne festiwale. Pojawiały się kolejne recenzje, tylko wtedy niestety świat już się zatrzymał. To już był koniec lutego, był marzec. I po prostu to wszystko się zmieniło. I zamiast tych wspaniałych podróży, spotkań z widzami, bo tak jak mówiła pani Anna, mimo że my filmowcy pokazują swoje dzieła na ekranie, filmy jak gdyby nie słyszą oddechu widowni, ale my słyszymy, my wszyscy twórcy, reżyserzy, aktorzy, my ciągle jednak potrzebujemy tego widza w kinie, na żywo. I ten rok był przedziwny i bardzo nam było trudno bez tych widzów, ale był ten rok dla nas szczodry, był dla tego filmu szczodry i mimo wszystko, myślę, Mariusz, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest tak. Jeszcze chciałbym zapytać, słuchając was uważnie, Mariusza o jeszcze jedno nazwisko. Mówiłem o wybitnych artystach, których
już z nami nie ma, a których kochaliśmy i którzy są w tym filmie i to tak bardzo mocno są, Gustaw Holoubek, Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, ale jest jeszcze jedno nazwisko, które jest postacią z tego filmu, które tworzy strukturę filmu w sposób niezwykle ważny. To jest twój przyjaciel, wybitny muzyk, kompozytor Tadeusz Nalepa. I chciałbym o udziale Tadeusza Nalepy, lidera Breakoutu, żebyś nam opowiedział o tej podwójnej roli w kreacji świata Zabija. Będę teraz używał tego tytułu. To prawda, Tadeusz był jedną z najważniejszych postaci w moim życiu. Był moim idolem, jak byłem nastolatkiem. Jak byłem nastolatkiem na moim łódzkim podwórku w gronie moich przyjaciół słuchaliśmy Milesa Davisa, Coltrane'a, Franka Zappy, a z polskich zespół Breakout. I to było po prostu coś niesamowitego. To, co robił Nalepa, do przepięknych tekstów Bogdana Lebla, to po prostu działało na moją wyobraźnię. I tak, to były takie czasy, kiedy artyści nie mieli kontaktu z publicznością. Tak? Dzisiaj bardzo często żyją z tego, że można ich zalinkować gdzieś tam, nie wiem, no po prostu. Natomiast wtedy były takie czasy, które akurat mi bardziej pasują niż dzisiejsze, kiedy artyści właśnie byli znani tylko przez swoją twórczość, ewentualnie wizerunek sceniczny. Nie wiedziałem nic o Nalepie, wiedziałem tylko, że pochodzi z Rzeszowa. No, odnalazłem go w dosyć śmieszny sposób. Nie wiem, czy to mamy teraz czas na to, żeby to opowiadać, ale no, to właśnie były znowu czasy PRL-u, że w pewnym momencie taki szczeniacki odruch, sięgnąłem po słuchawkę i zadzwoniłem do Międzymiastowej i się zapytałem, czy mogłaby mnie pani połączyć z Tadeuszem Nalepą w Rzeszowie. No ta pani była w ogóle zdziwiona i powiedziała, że nie, to ona musi połączyć mnie z Rzeszowem. No i po 3 godzinach połączyła mnie z Rzeszowem, tam takie krzaski i tam słucham Rzeszów. Ja mówię, dzień dobry, czy mogłaby mnie pani połączyć z Tadeuszem Nalepą? No, ta pani powiedziała, a to były świeższe czasy, a ta pani mówi, no ale Tadeusz Nalepa to nie żyje, nie mieszka już, ale mogę pana z ojcem połączyć. I połączyła mnie z ojcem Nalepy. Ja wtedy, jak mnie połączyła, to zwariowałem. No, trzeba pamiętać, że w Łodzi, w ogóle w całej Polsce chyba w tym czasie to szkoła filmowa była oknem na świat, w tym całym jakimś takim komunistycznym naszym torfowisku. Więc ja po prostu w sekundę wymyśliłem fortel i powiedziałem, skończyłem szkołę filmową i chciałbym nakręcić film dokumentalny o Tadeuszu Nalepie. I ojciec Nalepy powiedział, dobrze, proszę pana, to ja pojadę do syna i się dowiem, za 3 tygodnie mam być z powrotem, to panu dam odpowiedź. No Nalepa wtedy nie miał telefonu i tak dalej. No jak on mi dał odpowiedź, no to ja pojechałem tam, no jeszcze długo opowiadać, po prostu dotarłem w to miejsce, on mieszkał w Józefowie pod Warszawą. Nikogo nie było w tym domu, to był wielki las i w środku lasu stał dom. Zasnąłem gdzieś w krzakach. I w pewnym momencie jak spałem, to słyszę jakąś piosenkę Breakoutów, a co to jest? Nie znam. I to się okazało, że to był głos Nalepy z Mirą Kubasińską, jego żoną. Oni tam coś przy bramie majstrowali, więc ja wyskoczyłem z tego lasu. Zawsze na 2 metry i ważyłem grubo ponad 100 kilo. Gdzieś te listki ze mnie leciały, szyszki. I oni się w ogóle przestraszyli. Nalepa oczywiście od razu zobaczył, że ja nie jestem żadnym absolwentem szkoły filmowej. Ja miałem 18 lat wtedy chyba, coś takiego. No ale mnie przyjął. No i tak był dla mnie na tyle ważnym człowiekiem pod wieloma względami. Przede wszystkim ja pochodziłem z takiej rodziny skromnej bardzo i mimo, że moja mama zdała do szkoły filmowej nawet na pierwszym miejscu na wydział aktorski, ale nie została przyjęta, bo nie miała skończonych 18 lat, no to konsekwencje nadrabiania edukacji po wojnie, więc musiała czekać rok. Mój dziadek, który był bardzo konserwatywnym człowiekiem, uważał, że to jest najgorsze miejsce dla młodej dziewczyny, szkoła filmowa, bo to zepsucie i na każdym kroku niebezpieczeństwo, więc tak namotał jej w głowie, że ona ostatecznie poszła na inny wydział, poszła na chemię spożywczą i do końca życia miała takie niespełnienie. Chociaż w domu wisiała u nas taki dyplom, gdzie pierwsze miejsce moja mama zdobyła, a drugie Jadwiga Barańska w recytacji Mickiewicza. No ale czemu o tym mówię? No, nie miałem żadnych wzorców i ja u Nalepy zobaczyłem po prostu że można być artystą, że można żyć na własnych zasadach, że można być niezależnym i że można robić sztukę i jeszcze z tej sztuki można się utrzymywać. I to było coś niebywałego, bo być może dla państwa jesteście wszyscy wielkimi gwiazdami, nie wiem jak. Dla mnie to było coś niesamowitego. Ja wtedy uwierzyłem w to, że mogę chyba iść w tą stronę, bo tak bym się nie odważył i pewnie, nie wiem, na pewno byłoby mi ciężej. I Nalepa zawsze mi też imponował, chociażby tym, że ja pamiętałem, że w początek lat 70., kiedy
kiedy to był naprawdę znaczący zespół, kiedy właśnie znaczenie Nalepy było w moim odczuciu i w moim środowisku dużo większe niż tylko muzyczne, to było kulturowe, on po prostu strojem, ubraniem, muzyką prozachodnią, no to było jak jazz, jak Stańko i on w tym czasie miał szlaban na telewizję. Ja w momencie, kiedy współpracowałem z TVP Kultura, tam tworząc oprawę, to starałem się dotrzeć na prośbę zresztą Nalepy do archiwum, żeby zdobyć jakiekolwiek nagrania z lat 70. I się okazało, że nie istnieje nawet 5 sekund nagrania zespołu Breakout i Tadeusza Nalepy. Wtedy, kiedy te największe płyty nagrywał, ponieważ telewizja go nie nagrywała. A później mi zaimponował, jak już go znałem w stanie wojennym, kiedy wszyscy jego koledzy jeździli na statek grać do Kotleta, a Nalepa powiedział, że nie będzie grał do Kotleta. Mimo że był bardzo wtedy nieciekawej sytuacji, miał tylko właśnie dżinsy, swoją gitarę i wielki, niewyremontowany jakiś taki dom. Także po prostu to był dla mnie taki po prostu jakiś wzór, przyjaciel. Jego muzykę miałem zawsze gdzieś tam w sobie i nawet do dzisiaj słucham jej jako młody chłopak i po prostu to wydawało mi się takie naturalne. Też bardzo mi go brakuje, takiego przyjaciela. I dlatego jest w tym filmie. A muzyka jest wielka i chcę tylko powiedzieć to, że mam taką ogromną satysfakcję, że właśnie miała wtedy blokadę, tę żelazną kurtynę i tego w ogóle nie puszczano i tak dalej. I Antonia Lloyd-Jones, nasza tłumaczka, pierwsza mi zwróciła uwagę w Berlinie, bo ja powiedziałem na Antonia, tak się zachwycasz tym Nalepą, ale przecież to biały blues pochodzi z Londynu, tak? Eric Clapton, John Mayall, Peter Green. Ona mówi, ty nic nie rozumiesz. Ty w ogóle tego nie rozumiesz. To jest polska muzyka. To słuchaj, to jest polska muzyka, to jest słowiańska muzyka. I teraz mam ogromną satysfakcję, kiedy na przykład w New York Timesie piszą dobrze muzyce Nalepy, tak przy okazji naszej recenzji, czy w ogóle w wielu gazetach dookoła świata na przykład piszą tej muzyce, to ja mam radość, mam nadzieję, że Tadeusz gdzieś tam to widzi. Tak, jeżeli mogę dodać, że to rzeczywiście ta muzyka jest odbierana fantastycznie. Ja teraz kilka dni temu miałam w związku, ponieważ jak Państwo może jeszcze nie wiecie, my postanowiliśmy troszeczkę sobie za namową dyrektora Śmigulskiego postartować w wyścigu o Oscary w kategorii filmów animowanych. I w związku z tym jesteśmy już w trakcie kampanii i ja w związku z tym kilka dni temu udzielałam wywiadu takiemu radiu w Los Angeles. I pierwsza w zasadzie, kiedy taka była rozmowa jeszcze poza anteną, pierwsze pytanie, jakie padło od osoby prowadzącej ten wywiad, to było pytanie o muzykę. Co to jest za fantastyczna muzyka i skąd i dlaczego oni tutaj tej muzyki nie znają? Ja nawet obiecałam pani, że właśnie znajdę jej i coś jej tam wyślemy, bo rzeczywiście ta muzyka rezonuje bardzo pięknie na całym świecie. Jest jak gdyby odkrywana kompletnie na nowo. I myślę, że też poprzez ten film ma jakieś takie drugie życie bardzo wspaniałe w połączeniu z filmem Mariusza. Proszę Państwa, kochani, zostało nam dosłownie parę minut. Ta godzina przeszła rzeczywiście błyskawicznie. To na koniec chciałbym zadać Mariuszowi Wilczyńskiemu najtrudniejsze chyba pytanie, jakie mogę zadać i zwłaszcza dla kogoś, kto projektowi poświęcił kilkanaście lat pracy, życia. Gdybyś ty miał, jest coś takiego jak eksplikacja reżyserska, gdzie twórcy piszą krótko, jakie mieli intencje albo jakich oczekiwań się spodziewają, to gdybyś ty miał, wiem czym ryzykuję zapytać, żebyś w minutę powiedział coś, o czym pewnie byś mówił, może nie 14 lat, ale parę godzin na pewno. O czym dla ciebie jest ten film? Jako widzu, który jest kreatorem tego dzieła. Ten film bez wątpienia dla mnie jest o takiej mojej dużej nadziei, takiej mojej dużej wierze w to, że jest wiele wymiarów w naszej rzeczywistości, że wtedy, kiedy nam się wydaje, że coś się kończy, to się tak naprawdę nic nie kończy i że to, co rzeczywiste, często się spotyka z tym, co nierzeczywiste i że ja po prostu mam taką nadzieję, że to wszystko gdzieś tam po prostu trwa. Myślę, że też jest oczywiście ten film był i to jest intencja, która w ogóle wyszła, której w ogóle nie spodziewałem się, że to film animowany może coś takiego uzyskać, artystyczny film. To, że na przykład
po Berlinie, ale też teraz mam takie reakcje, gdziekolwiek, że ludzie podchodzą do mnie, pamiętam, podchodzili z wszystkich kontynentów w Berlinie, bo to festiwal w Berlinie i mówili, wiesz co, po powrocie do domu pierwsza rzecz, jaką zrobię, to odwiedzę moją starą mamę albo mojego starego ojca. I to była dla mnie taka chyba wartość największa, jaka była z tego filmu. Oczywiście artystyczna, jest fajnie zdobywać te wszystkie nagrody, które na świecie zdobywamy i te wszystkie ponad 50 zagranicznych recenzji. To jest super, ale kurczę, jak to, naprawdę ci ludzie zaczęli mi to mówić, to ja po prostu czuję jaką, nie miałem pojęcia, jaką moc może mieć po prostu nie chcę używać słowa dzieło sztuki, ale twórczość. Nie? I chcę powiedzieć jeszcze a propos tego wieku, że teraz wygraliśmy niecały miesiąc temu festiwal w Limie, dostaliśmy tam Grand Prix i jeszcze Nagrodę Prasy i była konferencja prasowa z młodymi ludźmi i ja tam w pewnym momencie powiedziałem coś takiego, że nasz film jest od właściwie 35+, tak? Że jak są filmy od 7 lat, od 18, to i wtedy ci młodzi ludzie mnie zapytali, dlaczego tak uważasz? Ja powiedziałam, no bo wydaje mi się, że pewne rzeczy trzeba, śmierć kogoś najbliższego, ten ból, tę sknotę, to trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć. I oni wtedy powiedzieli coś, co też mnie zaskoczyło. Wiesz co, my tu jesteśmy 3. miesiąc pandemii i właściwie w rodzinie każdego z nas ktoś umarł. I my doskonale rozumiemy twój film, więc nie mów nam, że to jest film od 35 wzwyż. No to były takie wartości. Może trochę, Łukaszu, uniknąłem odpowiedzi na twoje pytanie, ale myślę, że nie wiem, no bo nie jestem poetą, więc się boję używać jakichś kwantyfikatorów i wielkich słów, bo ja to bardziej potrafię narysować, tak? Ale o tym jest mój film chyba. O tym, że no nie wiem, ja tego nie powiem, bo to mogłaby powiedzieć ktoś z państwa, ale no może troszkę lepsi będziemy po tym filmie. Bez wątpienia, tak. To jest film, po którym człowiek jest inny, oby lepszy i oby tak było. I to przesłanie również dedykujemy tym spośród państwa, przed którymi jest przyjemność, przeżycie bardziej oglądania filmu Mariusza Wilczyńskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Krystyna Janda, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Chyra, Ewa Puszczyńska, Mariusz Wilczyński i Anna Dymna. Łukasz Maciejewski również dziękuję za wszystkie konferencje prasowe na festiwalu w Gdyni, które miałam przyjemność prowadzić z Katarzyną Borowiecką. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.